Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jest przepiękna, pochmurna sobota, idealny dzień na małą wycieczkę blisko Bukaresztu. Jedziemy teraz za mną do parku Mogoszoja. Zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Jesteśmy właśnie w parku Mogoszoja. Dojechaliśmy. Ten park znajduje się około 15-17 km od naszego domu, także nie jest daleko. Przyjechaliśmy tutaj samochodem, zaparkowaliśmy sobie, no i idziemy sobie teraz tutaj pospacerować. Pierwsze miejsce, do którego zmierzamy, jest jezioro, także chodźcie z nami, zobaczycie, jak tutaj jest ładnie. Spacerujemy sobie tutaj. To jezioro jest naprawdę bardzo ładne. Muszę przyznać, że czuć taki piękny jesienny klimat w tym miejscu. Jest naprawdę super. Jest piękna jesień w Rumunii, w Bukareszcie. Naprawdę bardzo mi się podoba. W ostatnim czasie muszę przyznać się, że byłem trochę chory i nie wychodziłem z domu, także przez około 2 tygodnie musiałem siedzieć, leczyć się, no ale teraz już wszystko jest w porządku, także dobrze się czuję. I to jak wyszedłem dzisiaj, no może nie pierwszy raz, bo już wychodziłem z domu, ale poszedłem za mną na spacer, byliśmy na placu, na zakupach, także poczułem się tak trochę dziwnie, trochę klaustrofobicznie, jak wyszedłem z domu i tak spacerowałem. Nie jestem po prostu przyzwyczajony od jakiegoś czasu. No ale taki właśnie spacer dzisiaj tutaj w Mogoszoja, myślę, że nam na pewno zrobi bardzo dobrze. No i tak już wrócę do takiego normalnego trybu. No i mam nadzieję, że wszystko się poprawi i będzie w jak najlepszym porządku. A jaka jest u Was jesień? Tam gdzie mieszkacie, czy w Polsce, czy w jakimś innym kraju, bo wiem, że dużo ludzi nas ogląda z różnych krajów, nie tylko z Polski. Mam do tego wszystkiego podgląd na YouTubie. Widziałem naprawdę różne interesujące miejsca, w których nasze filmy były oglądane. Napiszcie jakiś komentarz, jaka jest u Was jesień, jak to wygląda, czy jest ciepło, czy jest zimno. Sam jestem ciekaw. Tutaj idzie Anna, macha do mnie. Jesienna Anna. Jesteś jesienna? Jestem. Dobrze. Podoba Ci się jesień w Bukareszcie? Jesień Mogoszoja also. No tak. Dobrze. Idziemy spacerować, tak? Yes, we'll show you more interesting things. Stay with us. Ja tak na początku, jak wsiadaliśmy do samochodu, to sobie tak żartowałem z tą pogodą, że jest pochmurno i w ogóle tak sobie trochę ironizowałem. Tak, dla żartów oczywiście, ale chciałem powiedzieć, że naprawdę dzisiaj jest super dzień na spacer, na pooddychanie sobie świeżym powietrzem. Bardzo w ogóle fajnie, że tutaj tak dużo ludzi przyjeżdża i że
korzystają z takich aktywności. Tam była też taka wypożyczalnia rowerów takich, gdzie można było sobie wypożyczyć takie rowerki, ale takie, gdzie kilka osób może sobie usiąść i na nich pojeździć. Także widziałem, jak tam sobie taka dziewczynka jeździła na takim rowerku. Fajnie to wyglądało. No i co, naprawdę to jest takie fajne miejsce blisko Bukaresztu, żeby sobie tutaj właśnie odpocząć, zrelaksować się. Dużo ludzi również tutaj z psami przychodzi, spacerują. Tutaj widać takiego jednego. Popatrzcie. No i tak, idziemy dalej i włączymy się za chwilę. Zmierzamy teraz do Pałacu Mogoszoja. Za chwilę tam dojdziemy i pokażę Wam, jak wygląda to miejsce. Teraz zapytam się Anny, ponieważ mam często problem z wymową pewnych nazw. Jak się nazywała, Anna, ta rodzina, która mieszkała w tym pałacu? Familia Brâncoveanu. Dobrze, dziękuję za podpowiedź. Zbliżamy się do pałacu, a tutaj jeszcze jest kościół. Nawet słychać, jak jest odprawiana msza. Ludzie się modlą. I tutaj jest taka wieża. Później wyjdziemy na tą wieżę na górę, to zobaczycie, jaki jest widok stamtąd. Idziemy teraz schodami na górę tej wieży. Musimy się tam wspiąć. Anna idzie przede mną. I zaraz zobaczymy, jaki jest widok z góry. W ogóle to jest przepiękny zachód słońca się robi teraz. Także będziemy podziwiać z góry zachód. Po prawej stronie jest ten kościół. Słychać, jak się ludzie modlą. Idziemy. Tak się prezentuje widok z góry. Alejka spacerowa, która prowadzi do głównej ulicy. I przepiękny widok właśnie na kościół, o którym wcześniej mówiłem i Wam pokazywałem. I następnie tam po lewej stronie taki widok, jak widzicie. Jesteśmy na górze tej wieży. Tutaj popatrzcie się, zaraz Wam pokażę widok na pałac, jak ten pałac wygląda. No i oczywiście przepiękny zachód słońca. Dobra, schodzimy teraz z tej wieży. Anna idzie oczywiście przede mną. Znowu słychać te modły w kościele. I tutaj jeszcze jest oczywiście jezioro, bo ono tak otacza ten park dookoła. Także idziemy jeszcze tutaj zobaczyć jezioro, jak wygląda. No i jeszcze tutaj parę ujęć zrobię, jak wygląda ten pałac. Bo jest naprawdę ładny i warty pokazania. Dobrze. Anna coś mi tam pokazuje, ale nie słyszę przez tą mszę. Zapyta mi się za chwilę, co chciała powiedzieć. What did you want to say to me, because I didn't hear because of this spray? Here is a restaurant, but I don't know if it's open. Okej. Zobaczymy, czy tam jest otwarta restauracja. Na pewno nie wybieramy się, nie jesteśmy głodni, ponieważ zjedliśmy dzisiaj sarmę, ale na obiad było naprawdę pysznie i nie mamy ochoty teraz na pewno jeść, ale możemy podejść i zobaczyć, czy jest otwarte. Idziemy teraz schodami do góry tutaj, zobaczyć na taki balkon tego pałacu. Naprawdę piękny ten pałac jest. Podoba nam się bardzo to miejsce. Byliśmy kilkukrotnie, tak jak już wspominałem, w tym parku Mogoszoja. I tak w ogóle to chciałem Wam powiedzieć, że cały ten film, który nagrywam, zaraz Wam powiem, tylko Wam pokażę jeszcze. Niestety nie da się tam wyjść na górę. Jest zablokowane i pisze wstęp wzbroniony. Popatrzcie się.
tak jest zablokowany, niestety nie można wyjść do góry, a tak bardzo chciałem tam wyjść i zobaczyć, jaki jest widok. No niestety nie ma takiej możliwości. I chciałem jeszcze dokończyć myśl, ponieważ zacząłem coś mówić. Miałem iść na górę tego balkonu, tego pałacu i chcę wam powiedzieć, że cały ten film, który dzisiaj nagrywam, powstaje, jest nagrany telefonem. Niestety kamera, którą zawsze nagrywałem, to była kamera DJI Osmo Pocket, została wysłana do serwisu do Holandii. O dziwo nie ma tego serwisu w Rumunii. Musiałem ją wysłać tam. Nic takiego poważnego się nie stało, ale po prostu krótko mi trzymała bateria. I chciałem wymienić tą baterię, zobaczyć, czy zostanie mi to uznane na gwarancji, czy też będę musiał zapłacić. Mam nadzieję, że to nie będą duże koszty. Tak jak sprawdzałem, bateria do takiej kamery kosztuje około 35 euro, także to nie jest jakaś duża cena. No i póki co nagrywam telefonem. Mam podpięty mikrofon. No i mam nadzieję, że ten film będzie wyglądał dobrze. Na pewno z tamtej kamery była lepsza stabilizacja i wszystko wyglądało tak jakoś inaczej. Nie jestem trochę przyzwyczajony do nagrywania telefonem, chociaż pierwsze 25 filmów, które nagraliśmy na YouTube, były właśnie nagrane telefonem. No i później przeszliśmy na kamerę, no ale stało się jak stało. Dopiero jak wróci z serwisu, będę mógł ją użytkować ponownie. No i myślę, że ten film będzie wam się tak czy inaczej podobał i że będzie tak nagrany, że naprawdę zrobi jakieś na was pozytywne wrażenie. A tutaj popatrzcie się, jest taki labirynt zrobiony z takich żywopłotów. No i stąd też widać ten widok na jezioro, który jest przed nami. Naprawdę jest tutaj przepięknie. Idziemy teraz właśnie tym labiryntem. No i podejdziemy sobie tutaj do jeziora, zobaczymy, jak to wygląda stąd. Doszliśmy nad jezioro. Zobaczcie, jaki tutaj jest widok. I tam są domy po drugiej stronie. Naprawdę ktoś musi mieć przepięknie. Rano budząc się i patrząc na to jezioro, jak wyjdzie tak na balkon, bo widzę, że tam ktoś ma nawet dom z balkonem. Naprawdę w pięknym miejscu ludzie tutaj mieszkają. Zaczyna się robić już ciemno, robić się chłodno, także pomału zmierzamy do samochodu, no i wracamy do domu. Także odezwiemy się jeszcze po powrocie. Dojechaliśmy do domu, na tym zakończyła się nasza przygoda w parku Mogoszoja i teraz chcemy się napić czegoś dobrego. Mam tutaj mianowicie wino grzane. Zaraz sobie zagrzejemy. Jest to wino, które przywiozłem z Polski, jeszcze jak byłem parę miesięcy temu w Krakowie. Takiego wina grzanego w Rumunii ciężko jest znaleźć, to znaczy sprzedają wino grzane gdzieś tam na bazarach czy w jakichś różnych miejscach, w których mieliśmy okazję kupić, ale to wino oczywiście jest doprawione jakimiś tam przyprawami takimi specjalnymi do wina.
Z tym, że takiego wina, które już jest doprawione z przyprawami, nie znajdziecie tutaj w żadnym sklepie w Rumunii. Trzeba sobie po prostu kupić jakieś zwyczajne wino, bądź też przywieźć ze wsi, tak jak ludzie bardzo często robią takie wina na wsi. I dopiero do takiego wina dodaje się przyprawy specjalne takie, które można kupić w każdym sklepie, bo są bardzo popularne. No i dopiero wtedy robi się takie wino z przyprawami. Ale w Rumunii nie kupicie wina, które byłoby takie jak właśnie to. Dlatego teraz chcemy skorzystać i dopić resztkę tego wina, które tutaj mam. Wino mamy zagrzane, ale pachnie wyśmienicie dla roka. Jest naprawdę przepyszny, aromatyczny, gorący, widać jeszcze jak para leci z niego. No i w tym momencie chciałem zakończyć nasz dzisiejszy film. Jeżeli Wam się podobało, dajcie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał, no i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa. Pa, pa.